No przede wszystkim jest to motocykl na kategorię A2 prawa jazdy, ale dzięki temu jest on dużo lepszy. A co to konkretnie znaczy? Zapraszam do końca odcinka, bo postaramy się Wam go bardzo fajnie pokazać w warunkach wyjazdowych. I choć nie uda nam się dojechać do Helsinek, naszego dotychczasowego punktu kończącego wyprawę, to jedziemy na łotewskie szutry, a tych jest tutaj dużo. I w takich warunkach moim zdaniem ten motocykl powinien się sprawdzić rewelacyjnie. Zarówno plany, jak i finalne zdanie na temat motocykla zmieniły mi się w trakcie tego wyjazdu. Jak przebiegł sam wyjazd, zobaczycie w oddzielnym filmie. Natomiast co do motocykla, najpierw intro. Największą zagwozdkę z SRT-kiem miałem dotyczącą prawa jazdy, na których jest on dostępny. Kto i po co wpadł na pomysł zrobienia go na pełną kategorię A zamiast A2? Jakiego wydawałoby się poprzednik, model 550X, którym jeździłem na początku tego sezonu? No i to jest właśnie błąd mojej logiki, co już tłumaczę. Na początku było TRK 502, czyli motocykl sprzedawany u nas pod logiem Benelli. Na chwilę premiery równolegle na przykład w Chinach występował bliźniaczy model pod rodzimą nazwą QJ SRT 500. Choć trochę lepiej wyposażony, z inną lampą, co na polskich forach Benelli podsuwało myśl, że tak będzie właśnie wyglądał zliftowany TRK na Europę. Nic bardziej mylnego. Na tamtą chwilę chiński koncern miał dziwną politykę z modelami i ich nazewnictwem. Tym sposobem w Polsce występował na przykład Benelli BN i Kiwei RKV. W Chinach dokładnie te same motocykle miały zmienione nazwy producentów. Czemu tak? Teorie pokroju, że Chińczycy kupują europejskie marki, by potem sprzedawać nam tandetną chińszczyznę pod logiem uznanej marki premium, to absolutna bujda. Oni te marki kupują dla prestiżu na własnym rynku. Dla Chińczyka europejskie importy to wyznacznik statusu. Niczym w latach 90. dla przeciętnego Polaka Passeratti od Niemca zamiast rodzimego Poloneza. Wracając. Nastąpiły pewne zmiany i roszady w koncernie, dzięki którym do Europy zaczęły spływać motocykle QJ Motor. I nie TRK, a właśnie SRT trafił do nas w odświeżonej, dokokszonej seryjnym wyposażeniem wersji, czyli wspomniany już 550X. Na premierze 550 był też pokazany, omawiany tu SRT 550SX. Miała być to odświeżona i co istotne odelżona wersja znanego już pojazdu, który występował w Chinach od przecież kilku lat. Tak mi się wydawało, że to będzie następca, ale jakże miło dać się zaskoczyć. Wygląd, bo ten jest w mojej opinii w końcu jakiś, jest nietuzinkowy. Zlikwidowali dzióbek, który jest po prostu moim zdaniem już się troszkę przejadł, więc fajnie, że mamy tutaj odmianę od normy. Zbiornik paliwa, który na pierwszy rzut oka, przynajmniej mojego i nie tylko, kojarzy się z Harley'em Pan Ameriką. Jakby je postawić obok siebie, te podobieństwa, wiecie, całkowicie znikają, aczkolwiek ten kształt jest faktycznie, powiedzmy, że podobny. Do tego jest tutaj oczywiście kilka elementów, które powielają się z innymi motocyklami QJ czy Benelli, bo jak wiecie, to jest firma, które bardzo blisko ze sobą współpracują, znaczy tak naprawdę Benelli wywodzi się z QJ'a, dlatego nie jest to jakaś tam nowa firma, której należałoby się bać, to jest już firma o ugruntowanej pozycji na rynkach światowych w gruncie rzeczy. I tutaj pokazali, jak szybko potrafią się rozwijać, ewoluować, słuchają pewnych sugestii z rynku i poprawiają to, co powinni poprawić. Ale do tego zaraz dojdziemy, jak będę mówił o wyposażeniu, bo tego jest tutaj dużo i no cóż, myślę, że to jest jego największa zaleta. Ale jeszcze chwilkę o wyglądzie. Zobaczcie na tą lampę, jak ona jest fajnie zrobiona. Trochę kojarzy mi się z Tenerką 700. Nie mówię, że to jest porównywalny motocykl czy konkurencyjny motocykl. Mówię, że ten styl taki a la Dakarowej wyżyczki tutaj został zastosowany i bardzo mi się to podoba. Ponad 30 000 kilometrów trwała moja przygoda z silnikiem 500 w Benku. Ma więc dobre porównanie do, można powiedzieć, nowej jego wersji. Rozwiercony pies SRT-ka bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Po prostu miał więcej miodu do ciągnięcia ciężkiego nadwozia.
Moc blokowana na A2 47,5 konia, ponad 50 N to koniec wibracji, lepsze przyspieszenie, oczywiście spoko spalanie i luźne 140 na autostradach z minimalnym zapasem mocy, czyli dobrze. No i teraz wbijam na SX-a. Ten sam silnik, tak mi się wydawało, lżejsze nadwozie, bo gotowe do jazdy to już 220, a nie 250 kg, więc różnicę zdecydowanie czuć. Ta rama i zawias na pierwszy rzut oka jakby filigranowy, ale o tym i o prowadzeniu za chwilę. Oczywiście kategoria A, więc mamy odblokowany pełny potencjał silnika. I to naprawdę czuć, ale coś mi nie pasowało. Ten silnik inaczej wstaje, ma moc z dołu, inaczej też brzmi i wkręca się na obroty. Kwestia wtrysku? No, proszę Państwa, o ile z zewnątrz to ten sam piecyk, zmieniono jeden dość istotny element. Mianowicie wykorbienie to na tą chwilę, jakże bardzo pożądane, 270 stopni. 160, nawet 170 km na godzinę prędkości przelotowej bez problemu utrzymuje. Elastyczność powyżej 140 km na godzinę? Ależ naturalnie. Dotrzymanie tempa kumplom na większych maszynach? No, jak odwijają, to fizyki nie oszukasz, ale w warunkach turystycznych dotrzymasz kroku i prawdopodobnie najmniej spalisz wachy. W trakcie testu, im wyżej na północ Europy, gdzie prędkości przelotowe nam spadały, doszedłem do 4,8 litra na 100 km. Na polskich odcinkach autostradowych 5,5-5,8 litra. Mówimy tu o gościu 100 kg wagi plus pełne 3 kufry plus ogromny hamulec aerodynamiczny 2-metrowego chłopa. Więc jest chyba ok. Na mnie wrażenie zrobiło przyspieszenie. Wiecie, ono nie rzuca na kolana. To tylko 56 koni, ale mając w pamięci TR-ki i 550X, to on się wkręca jak szalony. Przełożenia są też inne. 140 licznikowe to jakieś bardzo komfortowe 6000 obrotów. Lecisz sobie tak przelotowo 130 km, odwijasz i no czuć, że on może nie wyrywa, ale porywa się do wyprzedzania. Jest dobrze. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, bo wiem, że ta wyższa część moich oglądających na to czeka, no to powiem Wam tak. Od góry jest ok, plecy są wyprostowane, kierownica troszkę za wąska jak na moje standardy, ale po tych paru set kilometrach już się do tego przyzwyczaiłem i tu jest wygodnie. Problem zaczyna się tu, na wysokości nóg, ponieważ o ile miejsca za kierownicą tutaj nie brakuje mi, to niestety nogi mam bardzo mocno ugięte i na dłuższym odcinku drogi, tak jak tutaj jechaliśmy, 350 km i już czułem kolana, czego nie miałem na przykład na 550X, czy też na wcześniejszej terce. Po prostu było mi tam wygodniej i to mimo wyjęcia gumowych osłon z podnóżków. Niestety to nie dało aż tak dużo, raptem centymetr więcej miejsca. Kolano jest mocno ugięte, dwumetrowcy mogą mieć tutaj problem. Natomiast odległość do kierownicy jest optymalna i technicznie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę zawieszenie, biorąc pod uwagę tą taką dość specyficzną pozycję za kierownicą, ciężar, który, tak jak mówiłem, katalogowo to jest 220 kg gotowego do jazdy, czyli w pełni załadowanego sprzętu, na sucho to będzie te niespełna 200 kg, wydaje mi się wyjątkowo lekki, zwłaszcza w prowadzeniu i szybko pokonywane zakręty, poza tym, że musiałem sobie podregulować te tylne zawieszenie, o czym już wspomniałem wcześniej, to naprawdę bardzo przyzwoicie mi się jeździło tym po winklach. Zawieszenie, jakie tutaj mamy, to jest Marzocchi, regulowane zarówno z przodu, jak i z tyłu. Moim zdaniem jest to bardzo mocny argument tego motocykla. Działa w miarę sprężyście i da się go regulować, co zresztą wykorzystałem w przypadku tylnego amortyzatora, który był zwyczajnie w świecie za miękki. Bardzo ładnie pływał, było bardzo wygodnie, komfortowo dla mojego już nieco długiego i schorowanego kręgosłupa, natomiast w zakrętach szybciej pokonywanych faktycznie czułem się dość niepewnie. Kilka klików śrubokrętem, utwardzony zdecydowanie lepiej maszyna trzymała się zakrętów, fajnie, no wiadomo, kufry są ubudowane do pełna, troszkę to wszystko waży, ja też troszkę ważę. Jeśli chodzi o skoki zawieszenia, nie są one jakoś specjalnie imponujące, ale to dlatego, że to nie jest stricte terenowa maszyna i nie idźmy w tą stronę. Cena tego motocykla to raz, wyposażenie to druga rzecz, która najbardziej kusi do zakupu tego sprzętu. Zacznijmy od tego. Klamki, zarówno hamulce, jak i sprzęgła są regulowane.
Tak klasycznie, nie jest ten zakres jakiś strasznie ambitny, ale mamy to już w standardzie, nie musimy kombinować. Jak chcecie iść dalej, no to AliExpress jest pełen wszelkiego rodzaju dodatków, które możecie do niego zakupić, skrócić, chociaż w Polsce już elementy, tak jak mówiłem, powielane są z tymi, które występują w TRC, więc akcesorów naprawdę już na dzień dzisiejszy możecie dokupić do niego masę i go spersonalizować. To wydaje mi się kolejnym plusem. Zobaczcie, mamy wyświetlacz 7-calowy, który, jak to Michał określił, grafika na nim jest jakby dać 5-latkowi kredki świecowe i masz narysuj nam interfejs, ale to nie jest tak, że ten ekran jest słabej jakości. Nie, po prostu grafika, którą jakby tutaj stworzono, mam wrażenie, że mogliby się postarać lepiej. Jeśli wejdziemy dalej, głębiej w menu, to zdecydowanie lepiej to wygląda i nie ma jakiejś takiej strasznej pikselozy, wygląda to dobrze. Jak uruchomimy Carbitride'a, czyli najpopularniejszą w tym momencie aplikację do przekazywania tego, co dzieje się na telefonie, na ekran motocykla, nawigacja wygląda bardzo fajnie. Wszystkie najprzydatniejsze informacje też się tam znajdują. Wracając do wyposażenia motocykla, mamy tutaj widoczną właśnie regulację zawieszenia z przodu. SRT 550X miał grzanie manetek i grzanie siedzenia. Jeśli oglądaliście materiały z Kotliny Kłodzkiej, to pokazywałem tam, jak niejednokrotnie robiłem psikusy chłopakom, włączając grzanie siedzenia, bo te grzało bardzo ambitnie i w ciągu kilku minut jazdy po prostu paliło nam 4 litery. A przede wszystkim nie było widać, że jest to włączone. Tu mamy nowy przełącznik. Działa bardzo dobrze, wykonany jest, powiedziałbym, bardzo sensownie i ma właśnie przyciski innego kształtu, co najważniejsze. Także mimo, że nie jest podświetlany w nocy, jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do ich kształtów i wiedzieć, co włączamy konkretnie. A jak już włączymy, to na ekranie pojawia nam się informacja, który tryb został wybrany i które urządzenie włączyliśmy. Czy są to grzane manetki, czy grzane siedzenie. Są 3 tryby grzania i o ile siedzenie w maksymalnym trybie dalej potrafi nam przypalić 4 litery, to możemy sobie oczywiście ustawić go na tryb pierwszy i wtedy komfortowo podróżować przy warunkach takich, jak mieliśmy tutaj, czyli granicach 10 stopni w nocy. Manetki wydaje mi się, że dalej są za słabe, a być może nie są wygrzane, bo jeszcze nikt ich nie używał, ale w każdym razie wydaje mi się, model referencyjny, który tutaj mamy, Watch 900K DSX, jego grzane manetki faktycznie palą w te łapy, a tutaj jest to wyczuwalne, ale wydaje mi się troszkę za słabe. Teraz pytanie, czy motocykl ten ma jakieś wady? Oczywiście, że tak. Jakże mogłoby być inaczej? Jest to budżetowa maszyna, więc wiadomo, że gdzieś jakieś cięcia kosztów powinny zostać poczynione. Choć na pierwszy rzut oka nie widać za dużo tutaj wad. I powiem Wam, że biorąc pod uwagę kwestię ceny, do tego, co dostajecie, to jest naprawdę bardzo dobry deal. I naprawdę nie wiem, czy do niektórych rzeczy po prostu nie będę się czepiał. Do jakich? Na przykład kontrola trakcji. Jest prosta. Ona robi to, co ma robić. Fajnie ją mieć. Cieszę się, że ją mam. Zwłaszcza właśnie w takiej deszczowej pogodzie, bo po prostu w kilku miejscach uratowała mi tyłek, a jakoś specjalnie ambitnie nie włączała się do działania. Niemniej jednak gdzieś tam faktycznie kilka razy udało mi się ją wzbudzić. Matko, jak mi tutaj nawigacja krzyczy w interkomie: skręć w lewo, skręć w prawo. To jest fajne, bo on się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze skubaniec składa w zakrętach. W tych pieniądzach da się tym naprawdę bardzo fajnie pobawić. Jakaś gymkana, te sprawy, byłoby super. Gdyby nie kufry, które go w tym momencie dość mocno dociążają i ten przód jest taki odelżony, to wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo ambitnie byłby w stanie tym tutaj śmigać, a w terenie wręcz tam te koło aż się wyrywało w górę. Tym bardziej łatwo jest go postawić na gumę, o ile macie wyłączoną kontrolę trakcji. To możemy wyłączyć tylko i wyłącznie na postoju, wchodząc do tego menu i przyłączać kontrolę w tryb Close, co na głównym ekranie spowoduje, że nie będziemy mieli znaczka TCS, przepraszam. W momencie, kiedy kontrola trakcji jest włączona, ten symbol się świeci, czyli tak troszkę mało logicznie, wydawałoby mi się to na odwrót, że jeśli mam ten TCS wyświetlony, to znaczy, że będzie on wyłączony. Jest inaczej, ok, ale dość konsekwentnie, jeśli chodzi o grzanie manetek i grzanie siedzenia. Pro tip, jeśli chcecie wyłączyć ABS, to niestety musicie przypalić gumę, tak jak ja to teraz zrobiłem, i wyłącza Wam się ABS.
należy to zrobić przed, a raczej wcześniej trzeba odłączyć kontrolę trakcji, ponieważ kontrola trakcji w takich warunkach bardzo ambitnie odcina silnik. Świetne lampy. Kurczę, te kierunkowskazy z przodu, one są ładne, bardzo ładnie świecą, bardzo są widoczne. Ogólnie bardzo dobre światło ma ten motocykl, no ale z takiego pragmatycznego trochę punktu widzenia wydaje mi się, że standardowe kierunkowskazy, takie jakie je mamy z tyłu, byłyby łatwiejsze do ewentualnej wymiany. Tutaj musimy mieć dedykowany element do tego motocykla. Czy jest to duży problem? No nie. Taki zabieg stylistyczny, tak chcieli go zaprojektować, dzięki temu ten motocykl po prostu wygląda jakoś, jak na moje oko. Płyta silnika zamontowana bezpośrednio do karterów silnika. To też no, jest w standardzie. Po takiej drodze, jak jestem tutaj, szutrowej, których mieliśmy tutaj na Litwie i Łotwie, od groma jeszcze trochę, to się jak najbardziej przydaje i jest jak najbardziej wskazane. Na ekranie powinny mi się pojawiać czujniki ciśnienia w kołach. Te się z jakiegoś powodu nie pojawiły. Jak patrzyłem w menu, przód jak najbardziej jestem w stanie parować i ten się wyświetla, ale tyłu nie jestem w stanie sparować z jakiegoś powodu. Być może za długo stał, za długo do nas płynął i tylny czujnik ciśnienia w kołach nie ma baterii, w związku z tym nie wyświetla obu tych czujników. To już prawdopodobnie ostatnie tankowanie przed domem. Mam jakieś 120 km, w związku z czym pełny zbiornik na pewno mi wystarczy. I spostrzeżenia dotyczące samego tankowania, tudzież spalania tego motocykla. Jadąc równo z wożem 900 przy prędkościach 140-150 licznikowych, mój motocykl dochodził do 6,1 litra na 100 km, podczas gdy Wodge spalał 5,5 litra. I tu jest ta główna różnica. Duża pojemność silnika nie jest aż tak mocno obciążona przy tych skrajnych prędkościach, w związku z czym jeśli chcecie nadganiać i mieć możliwość jakby szybciej powrócić do domu najzwyczajniej w świecie, no to wtedy ta duża pojemność faktycznie zda egzamin. Jeśli preferujecie niespieszną turystykę, to spokojnie da radę, ponieważ przy takim umiarkowanym tempie do 120 km na godzinę, gdzie obroty silnika nie idą powyżej 5,5-6 tysięcy obrotów, to spalanie wyszło mi 4,9 litra. Oczywiście dość mocno odkręcając manetę dalej, ale mimo wszystko te prędkości raczej 90 do 100, 110, 120. Także myślę, że spoko. Jeszcze pod uwagę, że jestem obciążony kuframi. Kufry są załadowane, ja jestem ciężki, dość duży żagiel jakby jest ze mnie, więc stanowię dość duży hamulec aerodynamiczny. Przy maksymalnych prędkościach tego sprzętu, znaczy maksymalnych takich, które byście chcieli trzymać w trasie, a nie powiem skąd wiem, ale są to prędkości licznikowe rzędu 160-170 km na godzinę, gdzie ta maszyna troszkę zbyszkowała mi ze względu na niedoważenie przedniego koła i obciążenie tyłu. Wszedłem w spalanie 7,7 litra. Także sporo. Wydaje mi się, że tutaj Volga by spaliła zdecydowanie mniej, no ale to też jest mały silnik, który i tak jestem pod wrażeniem, że spokojnie trzyma te prędkości naprawdę mocno niemiecko-autostradowe. Jest potencjał. TR-ka czy 550X, czyli zblokowane wersje do kategorii A2, na pewno nie pozwalały na tego typu osiągi. Bardzo sprawny silniczek. Fajnie to Chińczycy z Włochami zaprojektowali. Na koniec pytanie numer 1. Dla kogo to właściwie jest motocykl? Czemu QJ nie zrobił go na kategorię A2, która dałaby większą grupę odbiorców? Przynajmniej w teorii. Bo w praktyce trochę się kręcę wśród ludzi, którzy nie tylko oglądają moje filmy, ale też na tej podstawie dokonali niejednokrotnie zakupu swojej niekoniecznie pierwszej maszyny. Przedział wiekowy 35+, czyli goście mający pełne A na swoim koncie niejednokrotnie kilka już maszyn. Od WS-ek przez różnego rodzaju sporty nakedy, po wagę ciężką pokroju Hondy Goldwing czy Harley'a Elektry. Grupa, która celowała do tej pory w zupełnie wystarczające, stosunkowo lekkie, co za tym idzie zwinne motocykle, bardzo uniwersalne, które całkiem sprawnie pozwalają się poruszać także w aspektach turystycznych. Mówię o 500-kach. Tu dochodził też argument atrakcyjnej ceny. I tak Benelli TRK 502 święciło sukcesy na rynku europejskim. Był po prostu dobrym, wystarczającym pakietem adventure do jazdy wszędzie. Wiem co mówię. Niemniej często pojawiały się argumenty mocy. Ta była niby ok,
niby wystarczająca, ale przydałoby się tak nieco zapasu pod manetką. Ów moc to zwykle dodatkowe paręnaście tysięcy złotych i pojemność rzędu 650 i w górę. No i tak, część zdecyduje się na przykład na Trumpka zamiast NX 500. Jest świetny staruszek w postaci Wistroma 650, sensownie wyceniony. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że jest nowy zawodnik, który wpisuje się w potrzeby typowego odbiorcy klasy 500. Taki, który daje coś więcej. Osiągi nie są nawet blisko takiego Wistroma, ale czy to problem? Nikt tym ścigać się nie musi. Gabaryty i masa dobrej 500, ale sam silnik ma tego brakującego kopa. Wyposażenie kładzie na kolana większość seryjnych nowych maszyn. I tak, on nie jest idealny, ma swoje mniejsze lub większe wady, ale kosztuje niespełna 25 tysięcy złotych. To niewiele więcej niż TRK, gdy debiutowała. Jakość nie widzę, by jakoś spadła w porównaniu do BNK. Więc tak sobie gdybam, że pewna nisza motocyklistów ma nowy, bardzo fajny sprzęt do wyboru. I to tyle. Dzięki za oglądanie tego testu. Jeśli Wam się podobało, wiecie co robić i koniecznie zostawcie komentarz. Dajcie znać, co sądzicie o QJ-u. Czy to tylko moje zdanie, czy faktycznie widzicie dla siebie taki motocykl w garażu. Oczywiście wiem, że to wymaga przejechania się nim z doświadczenia na własnej skórze, jak to chodzi, ale myślę, że każdy, kto na niego wsiądzie, będzie całkiem zadowolony. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.